Śnieżka z Rachel Zegler, a także Gal Gadot budzi kontrowersje. Można ją kochać, można nienawidzieć, ale nie można wobec tego filmu przejść obojętnie. Dlatego dzisiaj opowiem Ci, jak ten film powstawał, jaka była pierwotna koncepcja, o problemach i kontrowersjach w trakcie kręcenia oraz także o rzeczach, które wynikały już w trakcie premiery, w trakcie rzeczywiście publikowania materiałów, bo tutaj było dosyć konkretnie i jest to, no wiadomo, że jakiś czas temu Disney przyjął propozycję, pomysł, będziemy teraz robić aktorskie wersje swoich animacji sprzed wielu lat i pomiędzy oryginałem tego filmu, czyli bajką z 1937 roku, a tym, co dostaliśmy teraz, minęło prawie 88 lat, więc rzeczywiście spory kawałek czasu, no rzeczywiście tak to jest, ale pierwotnie film miał już powstać, inaczej, pomysł na ten film powstał 13 lat temu. Według Entertainment Weekly film został pierwotnie pomyślany właśnie w 2012 roku jako opowieść o sztukach walki zatytułowana The Seven, czyli no nie 7, ale 7 albo 7, bo o tym oczywiście będzie za chwilę, w której 7 krasnoludków było mnichami, którzy wykorzystują swoją mądrość, aby wyszkolić młodą kobietę, aby mogła się bronić i walczyć z potężnym złem. No domyślam się rzeczywiście, że ktoś stwierdził, no to będzie dobry pomysł, może akurat wtedy filmy, bo to 13 lat temu, może wtedy filmy kopane, powiedzmy, gdzieś tam przeżywały swój rozkwit i było jakoś fajnie, ale film został odłożony na półkę, po tym jak dwie inne adaptacje wtedy właśnie powstały, czyli Królewna Śnieżka oraz Królewna Śnieżka i Łowca. I wtedy rzeczywiście stwierdzono, nie, jednak to może być za dużo, może ta Śnieżka się przejeść i niekoniecznie może być to dobry pomysł, więc odkładamy na półkę i nie będziemy o tym mówić. Ale wrócono do tego pomysłu już w 2016 roku. No oczywiście, ale w tym momencie już było ok, to kręcimy aktorską wersję Śnieżki. I scenariusz napisali Erin Cressida Wilson, a także Benjamin Pasek i Justin Paul byli odpowiedzialni za nowe piosenki. Oni akurat wcześniej pracowali przy Aladynie, więc dokładnie wiedzieli jak to się je. We wrześniu 2019 roku Mark Webb podpisał kontrakt jako reżyser. Zdjęcie miało się rozpocząć w marcu 2020 roku w Vancouver, oczywiście w Kanadzie, no ale niestety wiadomo, wtedy to był dziwny czas, przeniesiono to na wiosnę 21, ponieważ wtedy tak świat się zatrzymał, był pandemiks i nie wyglądało to dobrze. Finalnie zdjęcia zakończyły się 8 lipca 2022 roku, więc no rzeczywiście nie tak długo, ale kto by pomyślał, że to jest wielki koniec, wielkich problemów wszelkich z tym związanych, no musiałby się bardzo pomylić, aczkolwiek nie pomylisz się ty, jeżeli dasz suba i włączysz dzwonek z opcją wszystko, jak lubisz takie materiały, bo one dosyć często powstają. Film miał planowany budżet około 240-270 milionów dolarów, zakończyło się na 250 i stała się ta produkcja jedną z najdroższych w dziejach Disneya. W ogóle tutaj jest opisane, bo posiłkuje się ciekawostkami m.in. z IMDb, że jest to 15. najdroższy film Disneya. Więc no, trzeba przyznać, że całkiem sporo, 250 baniek to dosyć dużo pieniążków. Film przed premierą wywołał kilka kontrowersji związanych z obsadą, której stwierdzono, ok, będziemy obsadzali osobę, która pasuje, niekoniecznie która jest adekwatna do tego, jak to miało miejsce w książce, jak to miało miejsce oczywiście w naszej oryginalnej bajce, a dodatkowo jeszcze oczywiście kontrowersje związane z poglądami politycznymi pani Gadot, a także Zegler, więc rzeczywiście tutaj było dosyć grubo. Ale w trakcie, zanim jeszcze film oczywiście powstał, w listopadzie 2021 poinformowano, że Greta Gerwig będzie współautorką scenariusza. Oczywiście Gretę Gerwig można kojarzyć jako reżyserkę filmu o Barbie, więc wiadomo jak to musiało zostać odebrane. Gurinder Chadha również była rozważana do tej pozycji. Ostatecznie Wilson jak najbardziej została wybrana do tego, żeby napisać scenariusz, ale Greta Gerwig została tam, powiedzmy, wspomniana. I ktoś by się mógł zastanawiać, skąd te filmy mają tak ogromne budżety, 250 milionów dolarów, na co to poszło? No rzeczywiście właśnie na to, bo między innymi, jeżeli tutaj ja Cię informuję o tym, że Greta Gerwig była rozważana jako osoba pisząca scenariusz, że poszło to do Gurinder Chadhy, wszystkie te osoby muszą dostać pieniądze. Jeżeli stwierdzono, ok, Greta, Ty dostaniesz pieniądze na napisanie scenariusza, proszę bardzo, tutaj jest, załóżmy, $1 milion. Ale potem stwierdzają, wiecie co, jednak to nie będzie taki dobry pomysł, damy innej osobie. Ale kontrakt z Gretą już podpisałaś i ten $1 milion trzeba jej zapłacić. Oczywiście, że tak. Jeżeli pierwotna wersja zakładała w 2012 roku, na przykład, że zrobimy ten film ze sztukami walki, ktoś ten pomysł wymyślił, ktoś napisał
treatment tak zwany, czyli skróconą wersję, może nawet doszło do scenariusza. Tym wszystkim osobom trzeba zapłacić. To nie nagle tak, że ktoś stwierdził, a ja jestem Marcin Skruch i ja uwielbiam pracować za darmo, no to ja rzeczywiście tak poczynię. No nie. I to wszystko oczywiście rośnie, bo tak to się musiało składać. Potem są jak najbardziej kolejne osoby, które oprócz Grety Gerwig, czyli Jess Butterwood, Steven Levinson, Jeff Nathanson, Victoria Strauss i Chris Waits. Oni również poprawiali gdzieś tam scenariusz, więc tym wszystkim osobom trzeba było zapłacić, więc to się wszystko zbiera, komasuje i tak, i powstaje z tego $250 milionów. Zdjęcia się jak najbardziej rozpoczęły, zakończyły teoretycznie, można by powiedzieć, bez problemów, aczkolwiek wtedy już nie kręcono w Kanadzie, przeniesiono to oczywiście zdjęcia do Pinewood Studios pod Londynem, ale w marcu 2022 roku wybuchł pożar na planie, jedna ze scenografii się zapaliła, na szczęście nie kręcono żadnych zdjęć, nikt nie ucierpiał, wszystko było w porządku, także to jest dobra, świetna sprawa. Film oprócz tego incydentu, jeżeli chodzi o same prace, o kręcenie, nie miał żadnych większych problemów, nomen omen, więc było w porządku, ale kiedy już tak naprawdę dobór obsady był, no, nie było problemów technicznych, więc coś tutaj musiało się zadziać. Peter Dinklage odezwał się. Peter Dinklage jest to aktor oczywiście bardzo znany, chyba najbardziej znany z roli w serialu Gra o Tron, który stwierdził, że oryginalny film przedstawiał krasnoludki w negatywnym świetle. Tak naprawdę bracia Grimm, którzy to pisali, krasnoludki były bardziej jako postacie folklorystyczne, oczywiście, gdzieś tam wzięte z niemieckiej mitologii, ale Disney się oczywiście postanowił do tego odnieść, gdyż w 2022 roku w styczniu ogłosił, że podejście do postaci będzie inne. Oczywiście pewnie, że tak. Konsultuje wszystko z osobami ze społeczności karłowatej. Taki jest bardzo poprawny polityczny termin na to. I wielu fanów oryginału, w tym Donald Postel, zauważył, że uwagi Dinklage'a były nieprawdziwe. Że rzeczywiście troszeczkę się mijał z tym, co miało miejsce naprawdę, bo stwierdził, że krasnoludki Peter Dinklage, że mieszkały w jaskini, co oczywiście nieprawdą, bo one miały, i tak samo jak w tym filmie, jak oczywiście w oryginale, mają piękną, cudowną, naprawdę super ciepłą chatkę, a pracują w kopalni diamentów, więc rzeczywiście tutaj nie było zgodności w tym aspekcie i Dinklage się, delikatnie mówiąc, rozjechał z prawdą jak mandaryna z playbackiem, tak to jakoś wyglądało, ale to nie koniec. Nie koniec oczywiście kontrowersji związane z postaciami krasnoludków, ponieważ w 2023 roku w lipcu materiał filmowy z produkcji z Berkshire ujawnił, że przedstawienie 7 krasnoludków zostało zmienione i miało się składać z jednego aktora z karłowatością wraz z 6 innymi aktorami nie będącymi karłami. Taki był rzeczywiście gdzieś tam koncept, ale na zdjęciu, które zaraz Ci pokażę, okazało się, że mamy 6 mężczyzn z różnych grup etnicznych, z różnym, że powiem, wzrostem oraz jedną kobietę. No i stwierdzono, że tak to rzeczywiście będzie, bo czemu nie? Jak już mówiłem wcześniej, są to istoty nadprzyrodzone z niemieckiego folkloru, a nie prawdziwi ludzie, więc możemy to potraktować w ten sposób. Po czym, no tutaj rzeczywiście zaczęła się burza. Disney oczywiście wszystkiemu zaprzeczył. To nieprawda, nic takiego oczywiście nie miało miejsca. Po czym minął jakiś czas, no i Disney stwierdził, wiecie, tak, jak najbardziej, to miało miejsce, to było na planie, ale to byli tylko i wyłącznie dublerzy zastępujący głównych aktorów, tam oczywiście nikt nie miał się pojawić, skąd takie wyszły zdjęcia, gdzie się to pojawiło, pewnie, że tak, gazety to właściwie portale internetowe opublikowały, tak to wyszło, po czym Disney chyba chciał wszystko uspokoić, chciał stwierdzić, będzie dobrze i stwierdzono o tym, że przeprojektujemy, zmienimy wszystko, żeby oczywiście było zgodnie, nie teraz, żeby wszystko było zgodnie jak najbardziej z wytycznymi, powiedzmy, społeczności karłowatej i stwierdzono, że wszystkie krasnoludki będą postaciami CGI, czyli komputerowo generowane efekty, że pójdziemy w ten sposób, że sobie to zrobimy tak i tutaj będzie szansa na to, ażeby nikt się do nas już wtedy nie doczepił, żeby nikt nam nie zwracał uwagi, a żeby było to rzeczywiście wszystko zgodne, bo tak naprawdę tylko i wyłącznie wyobraźnia będzie gdzieś tam, powiedzmy, jakimś mniejszym lub większym stopniu nas ograniczała. No i okej, w porządku, tak stwierdzono i tak rzeczywiście zrobiono. Tutaj sobie popatrzę pewnie i możemy pomyśleć, no to na pewno już jest koniec, jeżeli chodzi o kontrowersję. No nic bardziej mylnego.
nic bardziej mylnego, jeżeli chodzi oczywiście o aktorów. Do roli głównej wybrano Rachel Zegler, a zaproponował ją sam Steven Spielberg. Tak, Steven Spielberg współpracował z tą dziewczyną na planie West Side Story i stwierdził, ona rzeczywiście jest dobra, ona jest świetna, ja ją jak najbardziej polecam, bo to jest aktorka, która się do wszystkiego nadaje. Ponieważ Disney stwierdził, w bajce jest tak, że Śnieżka nazywa się Śnieżka, ponieważ jej skóra jest biała jak śnieg. My podejdziemy do tematu troszeczkę inaczej. Otóż pomysł będzie taki, że Śnieżka będzie się nazywała Śnieżka, ponieważ urodzi się w zamieci śnieżnej i ją przetrwa, przeżyje. Stąd Śnieżka, więc nie ma problemu. I do tego stopnia postanowiono, otwieramy to na wszelkiego rodzaju grupy etniczne, nie ma najmniejszych problemów, że meksykańska aktorka Renata Vaca, przepraszam, jeżeli źle wymawiam, była finalistką wraz właśnie z Rachel Zegler do roli Królewny Śnieżki. Według Vaki obsada, czyli casting tak zwany, był otwarty dla wszystkich grup etnicznych, a pierwsza faza przesłuchania polegała na zaśpiewaniu piosenki z księżniczek Disneya, więc rzeczywiście taki był koncept w tym momencie. No i w porządku, rzeczywiście, jeżeli potraktowano wszystkich równo, no to chyba jak najbardziej o to chodzi, ale biorąc pod uwagę, że na początku miał to być film kopany, później dostaliśmy musical, dużo rzeczy się pozmieniano, chyba studio do końca samo nie wiedziało, jak chce podejść do tematu. Do roli złej królowej wybrali Gal Gadot, która była naprawdę bardzo zadowolona z tego, ponieważ miała możliwość zagrać wbrew, można powiedzieć, swojemu amplua. Mimo że pytanie lustereczko po skrzycie, kto jest najpiękniejszy na świecie, jeżeli jest Gal Gadot, troszeczkę mija się z celem, bo to rzeczywiście jest piękna kobieta, ale kiedy w filmie transformuje się do złej wiedźmy, do tej paskudy tak naprawdę, no to nałożenie makijażu zajęło 4 godziny. Więc rzeczywiście poważna sprawa. No, na szczęście ta technologia jest udoskonalana i nie musiała chociażby jak Robert Englund siedzieć 12 godzin w fotelu, żeby on przetransformował się w Freddy'ego Krugera, czy 10 godzin jako Peter Weller do roli Robocopa, no ale rzeczywiście wiadomo, że troszeczkę to zajęło czasu, a panie, oczywiście tak, Gal Gadot oraz Rachel Zegler wcześniej zagrały już razem, wystąpiły w filmie Shazam! Gniew Bogów, więc możemy pomyśleć Hollywood, świat, a to okazuje się, że jest rzeczywiście mała wioska i no niespecjalnie jest to możliwość, ażeby spotkać się na planie innego filmu. Okazuje się, że jednak nic bardziej mylnego. Martin Kleby tutaj w tym momencie podkłada głos pod Grampiego, tak? To jest chyba zrzęda Grumpy. Nie jest to jego pierwsza oczywiście rola, co może być zaskakujące, jako postaci w filmie o Królewnej Śnieżce, ponieważ już wystąpił jako jeden z 7 krasnoludków w Królewnej Śnieżce z 2001 roku, a także w roli rzeźnika w Królewnej Śnieżce z 2012 roku, więc czy gdzieś tam to się wszystko składało? No pewnie, że tak. Aktor pewnie był bardzo zadowolony, że mógł się po raz wtóry pojawić w tymże filmie i wyglądało to bardzo dobrze. Jak już mówiłem wcześniej, jest to, a przynajmniej była w założeniu, bezpośrednia adaptacja, nowa wersja aktorska. Czyli mieliśmy przełożyć jak najbardziej tę bajkę z 1937 na czasy współczesne, ale stwierdzono, że będziemy nawiązywać mimo wszystko do bajki braci Grimm, która troszeczkę się różni od oryginału z 1937 roku. Najbardziej bajka była mroczna bardziej, ale architektura kamienic w pobliżu zamku przypomina style architektoniczne charakterystyczne dla Hesji, skąd pochodzili oczywiście bracia Grimm, więc rzeczywiście idziemy w przyszłość, ale oczywiście nie zapominamy o tym, co było wcześniej. Piosenki również postanowiono zachować 4 z oryginału, między innymi Hej Hi, Hej Ho, do pracy by się szło, bo to rzeczywiście jest świetna piosenka, ale pozostałe napisał duet Pasek oraz Paul, twórcy piosenek do filmu La La Land i Król Rozrywki, więc rzeczywiście jak najbardziej wiedzieli, jak to się je. To nie jest nagle tak, że stwierdzili, weźmiemy jakiegoś zwykłego Marcina Skrucha, on nie zna się na muzyce, ma słoń mu nadepnął na ucho, niech rzeczywiście spokojnie. To było wszystko przemyślania. I nadeszła wiekopomna chwila, jakby to powiedział Pawlak, że trzeba było opublikować zwiastun, trzeba było rzeczywiście ruszyć z kampanią promocyjną i zwiastun filmu Królewna Śnieżka został opublikowany w sierpniu 2024 roku, czyli powiedzmy delikatnie ponad pół roku temu i stał się najbardziej nielubianym zwiastunem filmu na platformie YouTube. Grubo, co? Prawda, oczywiście są odpowiedniego rodzaju rozszerzenia do przeglądarek, które pozwalają sprawdzić. Film uzyskał ponad 1 milion negatywnych ocen i tylko 82 000 polubień w ciągu 3 tygodni od premiery.
Może by w tym nie było nic dziwnego oczywiście, ale wiadomo, że wszelkiego rodzaju kontrowersje wynikające z obsadą krasnoludów, z obsadą aktorki głównej i kilkoma innymi rzeczami rzeczywiście złożyły się na to, że jest to bardzo źle odebrana produkcja. Disney szybko postanowił, no jak na Disneya oczywiście, szybko postanowił zareagować, ponieważ 20 lutego tego roku opublikowano krótki film pokazujący kulisy produkcji i sposób, w jaki będzie ona honorować dziedzictwo filmu z 1937 roku. Oczywiście było to tylko i wyłącznie, jak mawia kabaret, ani mrumru, chłyt Materkin Dody, ponieważ w tym momencie po obejrzeniu filmu dobrze wiem, że to nie jest prawda. Recenzja oczywiście, jak masz ochotę, to wrócę, odnośnik na końcu możesz sobie obejrzeć i całkowicie się naprawdę minęli się z tym, co miało być, a to rzeczywiście dali. No i ludzie chyba rzeczywiście mają dość tego wmawiania im, jak to ma być rzeczywiście zakłamywania przeszłości albo przyszłości. Premiera miała się odbyć 22 marca 2024 roku, ale tak, potem została przesunięta. Wcześniej w ogóle miał być to 23 rok. Stanęło na tym, że będzie to 21 marca 2025, ponieważ tym razem na przeszkodzie stanął strajk SAG-AFTRA z 2023 roku. Więc to tak troszeczkę pomijając temat poboczny, jeżeli myślisz i wiele osób do tego tak podchodzi, że to kiedy czas się zatrzymał oraz ten strajk, że to nagle skończy się dzisiaj i jutro wracamy do pracy, no nie, widzisz, że tutaj minęło już ładnych parę lat, a my ciągle mamy skutki tego, bo wiele produkcji zostało gdzieś tam zatrzymanych, wstrzymanych, anulowanych, więc rzeczywiście jeszcze przez jakiś czas to będzie miało miejsce. Rozpoczęło się, pewnie, że tak, skoro miała być premiera, no to trzeba rozpocząć trasę promującą. Rozpoczęto ją w Tokio 5 marca 2025 roku, kiedy to Rachel Zegler po raz pierwszy wykonywała na żywo utwór Waiting on a Wish u boku swojej japońskiej odpowiedniczki z dubbingu, spróbuję przeczytać dokładnie, Sakury Kiryu. I to jest ważne, to nie jest nagle tak, że kiedy wypuszczają film, no to w Japonii stwierdzają, ok, no to my weźmiemy takiego, albo w Polsce, no to my weźmiemy, żeby Doda podkładała głos, ona fajnie śpiewa, powiedzmy ma w miarę nie najgorszy głos, albo Renatę, Edytę Górniak weźmiemy do roli królowej złej, będzie w porządku. No nie. To jest tak, że Disney nad wszystkim ma pieczęć, od A do Z. Jeżeli sobie sprawdzisz, wrzuciłbym, pokazałbym, ale to zrobiłem już przy okazji Krainy Lodu i niestety Disney zbanował ten kawałek materiału. Jest taki filmik, gdzie jest bodajże 35 wersji językowych, czyli najpierw jest oryginał, a potem mamy poszczególne. Barwa, tembr głosu jest niemalże identyczny. Naprawdę, bo Disney nad wszystkim ma pieczę. Oni w tym momencie, kiedy powiedzmy Disney Polska chce zrobić dubbing, no to oni wysyłają 5 próbek głosów. Na przykład powiedzmy mamy, no muzycznie będę się powiedzmy trzymał, mamy Renatę Przemyk, mamy Dodę, mamy Edytę Górniak, mamy Justynę Steczkowską i mamy na przykład Boską. No i stwierdzają, ok, nadają się i to w tym momencie Disney mówi, ok, proszę bardzo, tutaj jest za wysoko, tutaj jest za nisko, tutaj jest nie tak i w tym momencie oni mają od A do Z. To jest wszystko naprawdę wycyzelowane. Bardzo to jest precyzyjnie zrobione. Ale wracając do tego, jaki był premiera, jaka była rzeczywiście trasa, może nie koncertowa, ale trasa promująca. Europejska premiera odbyła się 12 marca 2025 w hiszpańskim Alcázar, bo taki był rzeczywiście pomysł i było to w zamku, oczywiście uroczystość, taka troszkę magiczna aura, miało to być rzeczywiście pięknie, a premiera w Hollywood bez żadnej konferencji prasowej, bez wcześniejszych pokazów. Tak, dla dziennikarzy, bo bardzo tak się często dzieje, że w tym momencie film wychodzi w piątek i nagle, proszę bardzo, Entertainment Weekly albo Total Film mają już recenzję, ponieważ obejrzeli film wcześniej. Nie, tym razem w związku oczywiście między innymi z tymi kontrowersjami stwierdzono, że inaczej do tego tematu pójdziemy w teatrze, w kinie El Capitan. Z powodu kontrowersji wokół poglądów politycznych Zegler i Gadot stwierdzono między innymi, że tej premierze nadadzą jak najmniejsze, że tak powiem, wydźwięk i nie będzie pokazów wcześniejszych. Na dzień 29 marca 2025, czyli w momencie, kiedy nagrywam ten materiał, film zarobił 52,6 miliona dolarów w Stanach Zjednoczonych oraz Kanadzie oraz 43,9 na całym świecie, co daje 96,5 miliona dolarów na całym świecie. Przypomnę tylko i wyłącznie, że budżet tego filmu to było 250 milionów dolarów, ale jeżeli sobie myślisz, że ok, zarobiły 96, no to jeszcze potrzeba powiedzmy 153,5 miliona i wyjdą na zero. No nie, bo akurat tak jest przy okazji produkcji filmu, że w budżecie nigdy,
Inaczej, 9 na 10 przypadków nie jest uwzględniany budżet na reklamę, na marketing. Więc 250 milionów idzie na to, ile zapłaciliśmy scenarzystom, aktorom, kostiumologom za wynajęcie rekwizytów, ubezpieczenia za lokalizację i tak dalej, i tak dalej. To, co rzeczywiście jest kosztem produkcji filmu, a budżet na reklamę to jest zupełnie inna bajka. I często, gęsto, niech tak będzie, jest to tak, że budżet wynosi dokładnie tyle samo, ile produkcja. I w tym przypadku, według The Hollywood Reporter, więc to nie jest tak, że Skruch sobie siadł z kalkulatorkiem, policzył sobie na telefonie i mówi, a to pomnożę sobie razy. Nie, to są wszystko dane. Wszystkie te informacje, które Tobie dzisiaj przedstawiam, to są rzeczy oparte na faktach. Cytując Kabaret, powiem więcej, na faktach autentycznych, więc to nie jest nic, co ja sobie wymyśliłem, ale według The Hollywood Reporter jest informacja, że film musiałby zarobić $500 milionów, aby osiągnąć sieć bezpieczeństwa kasowego, tak się ładnie nazywa, czyli musiałby po prostu wyjść na zero. Więc jak łatwo przewidzieć, budżet filmu 250 milionów oraz budżet na reklamę i marketing również $250 milionów. Więc trzeba przyznać, że dosyć sporo pieniędzy na to poszło. Czy to się opłaciło? To już tak naprawdę nie mi oceniać w tym materiale. Ja to już oceniłem, jak już mówiłem wcześniej, recenzję już jakiś czas temu poczyniłem. Możesz sobie sprawdzić, obejrzeć. Ale fakt jest taki, że chyba ludzie powoli mają dość takich wersji. No zobaczymy, jak czas pokaże, bo oczywiście jest kilka innych w produkcji. Rzeczywiście Disney stwierdził, będziemy tworzyć kolejne wersje. Czasami się to udaje, jak w przypadku na przykład Króla Lwa, który dostał później kontynuację Mufasa, wiadomo, Król Lew, w tym momencie dostępny również na Disney+, a czasami się to nie udaje, jak na przykład w przypadku Małej Syrenki, która poniosła sromotną klęskę. Jak będzie przy okazji Królewnej Śnieżki? Czas pokaże. Wydaje mi się rzeczywiście, że już niedługo dowiemy się, bo też bardzo często jest tak, że jeżeli film nie zarabia zbyt dużo w kinach, no to w ciągu tam 3-4 tygodni wchodzi na platformę VOD, w tym przypadku Disney+, bo oczywiście jest to ich film. Ale więcej materiałów z cyklu ciekawostki, jak powstawała dana produkcja, znajdziesz na tej liście. Pewnie, że tak, obejrzyj, bo mnóstwo tam jest bardzo ciekawych informacji.